Olsztyn, 2016 rok, klub Underground. Właśnie przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy tu, żeby obchodzić dzisiaj 20-lecie Decapitated. Mamy gościa specjalnego, Petera z Vader, czyli lokalny bohater. Mamy świetny skład supportów, wspierają nas grupy Corruption, Anti-Gamma i Vervax. Świetni ludzie, świetna ekipa. Także jesteśmy w tym momencie po pierwszym weekendzie, zagraliśmy w zeszły weekend Zieloną Górę, Szczecin i Opole. Super, publika dopisała, wszystko się fajnie powiodło. Jeżeli chodzi o Blood Mantra, to tak, głównym przesłaniem tego tekstu jest pokazanie ludziom, że wszelkiego rodzaju kulty, wszelkiego rodzaju wierzenia, wszelkiego rodzaju przekonania, które prowadzą do tego, że steruje się umysłami, jest to coś złego. I to było takie jakby główne przesłanie tego tekstu, o tym właśnie chciałem powiedzieć. A czy można by iść tak daleko metaforą, że my jesteśmy jakimś towarem? Może muzyka potrafi wpływać na człowieka, potrafi mu dawać jakiś tam pakiet uczuć, potrafi w jakiś sposób zrobić coś z tym człowiekiem, że on w jakiś sposób się z tym identyfikuje. Jednak moim zdaniem jest to na tyle niegroźne, że wręcz skazane, że jest to pewnego rodzaju jakaś fajna alternatywa na to wszystko, co się dzieje na świecie. W 1999 roku, a więc takie 3 odwrócone szóstki, Decapitated nagrywał w Olsztynie jeszcze w Studio Solani, zresztą całkiem niedaleko stąd, swoją pierwszą płytę i miałem wielką przyjemność pracować, w zasadzie bardziej pomagać zespołowi. Dla mnie praca producenta, bo taką rolę pełniłem wówczas w Solani, byłem producentem debiutu młodych jeszcze bardzo chłopaków z Decapitated. Płyta Winds of Creation właśnie powstawała tutaj w Olsztynie, w Studio Solani. Byłem raczej bardziej taką pomocą dla zespołu, mi się wydaje, niż bardziej producentem. Nigdy czymś takim się nie zajmowałem. Dla mnie również był to jakiś eksperyment, spróbowanie czegoś innego, bycie producentem, tworzenie dźwięku od innej strony, nie jako kompozytor, jako muzyk. Chociaż niewątpliwie bycie muzykiem pomaga w tym przypadku. Zobaczyłem na Facebooku u Woga, że zespół poszukuje basisty i stwierdziłem, że to może być jedyna szansa w swoim rodzaju, że nie ma sensu się szczypać, tylko napisałem, czy dalej oferta jest aktualna, po czym dostałem odpowiedź, że jest. Pożyczyłem bas od znajomego, zacząłem grać, zrobiłem numery, wysłałem. Okazało się, że zrobiłem to po prostu najszybciej i najlepiej. Przyjechałem na próbę i w dużym skrócie wyglądało to mniej więcej tak. No i jakby nie patrzeć, jest to dla mnie wielki sukces, bo jest to mój ulubiony zespół od zawsze na naszej rodzimej scenie i nie tylko. Więc no, cieszę się z tego jak najbardziej i wcale nie przeszkadza mi, że to jest
bas, a nie gitara. Na gitarze gram sobie w swoich zespołach, a na basie gram w swoim ulubionym zespole, więc wszystko jest na miejscu i jestem z tego bardzo zadowolony. Lubię nagrywać gitary, jest to jedna z moich ulubionych rzeczy w życiu, kiedy jest już ukręcone brzmienie i kładziemy pierwsze ślady, później dublujemy i zaczyna to fajnie brzmieć. Zresztą za niedługo też wchodzimy do studia, już w grudniu, od 3 grudnia zaczynamy kłaść bębny, później w styczniu będziemy robić gity. Materiał powstaje wciąż powstaje, ale już słychać, że będzie fajnie, że jest fajny potencjał dżemie w numerach. Także spoko, nie mogę się doczekać. Żeby tylko, wiesz, szczęście dopisało, żeby to wszystko zabrzmiało tak, jak to sobie, wiesz, jak to sobie człowiek wyobraża w głowie. Ready to enter.